Siemka, ja jestem Odachą i ostatnio widzieliśmy narodziny ostatecznego Super Saiyanina. Goku i Vegeta włączyli ostatnią formę, opanowując do perfekcji 4 podstawowe emocje: radość, smutek, przyjemność i gniew. Radość, smutek, przyjemność, gniew. Gohan o tym tutaj wspomina. Było to też wspomniane kilka rozdziałów temu, ale biorąc pod uwagę, że Young Gigi wypuszcza rozdziały mangi Dragon Ball AF raz na kilka miesięcy, no to nie ma chyba w tym nic dziwnego, że zapominam o rzeczach, które były 5 rozdziałów temu na przykład, no bo to czytałem z 2 lata temu, więc tak się składa, że to nie jest Super Saiyanin 7, to jest ostateczny Super Saiyanin. Myślę, że gdyby Young Gigi miał tutaj to jakoś ponumerować, to już byśmy, on by też czuł podskórnie, że to już jest za duża liczba, bo mamy Gohana SSJ6, który ma czerwone oczy, ma czerwone włosy, ma czerwone eyelinery, może to Maybelline, a może to jej urok. No, Goku tutaj nie ma żadnych chociaż ma takie troszeczkę podkreślone oczy, natomiast co tutaj się bardziej wyróżnia, to te jego krzaczaste brwi, które trochę nawiązują do tych wcześniejszych form, tych oryginalnych Saiyan, bo w ramach przypomnienia fabuły nasi bohaterowie biją się z Nazem, prawdziwym Saiyaninem, tym pierwotnym, prehistorycznym Saiyaninem. A nie będę wam całej historii przypominał, ale co jest najważniejsze, to to, że Bingo z ostatniego odcinka nie jest zresetowany. Bingo z ostatniego odcinka wygląda bardzo imponująco. Uwaga, jeśli w tym rozdziale zobaczymy Elder Kaioshina, który sobie coś przypomina, pierwszy raz w historii będziemy mieli Bingo, ale być może zobaczymy coś innego. Nawiązanie do sagi Namek, Full Page Kamehameha. Jest tutaj dużo opcji na wypełnienie tego Bingo, nawet po ukosie, Beam Struggle, ale też Elder Kaioshin byłby wtedy potrzebny. Nawiązanie do sagi Saiyan, wymiana ciosów w bańce, Myślę, że to są rzeczy, które można byłoby zobaczyć tak naprawdę na przestrzeni kilku stron, ale nie będę was już trzymał w niepewności. Tak wyglądają te formy. Goku SSJ w zasadzie Ultimate, ostateczny Super Saiyanin, nie mylić z Ultimate Gohanem, to jest zupełnie co innego, myślę. Chociaż kto wie, co tam Young Gigi sobie wymyślił. No i Vegeta. Najważniejsze to, że chłopaki nie mają koszulek, piękne mięśnie, no, wyglądają jak $1 000 000, a razem ze sobą wyglądają w sumie jak 2 miliony. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest nawiązanie do Goku i Gohan skakali w podobny sposób na końcu jednego endingu w Dragon Ballu Super. Jak był turniej mocy i tam był taki ending, gdzie Goku i Gohan na końcu skakali w stronę kamery, to tak to wyglądało. Ale mam wrażenie, że to jest dość popularne ułożenie ciał, więc nie wiem do końca, czy to jest na pewno nawiązanie koniecznie do tego, czy do jakiejś innej sceny. Tak czy siak, Nas praktycznie nie został zraniony. Został troszeczkę posmyrany ostatnim Makanko Sapo Gohana SSJ6. To jest dość smutne, bo Gohan ma najwyższą formę, wypuścił atak, który jest bardzo skondensowany i trafił Naza prosto w brzuch i widzę, że tutaj Nas nie ma po nim żadnego śladu. I nawet Gohan z tą nową formą teraz jest totalnie Okej, oczywiście, że teraz będą silniejsi od niego, bo tutaj nie chodzi o to, jak silna jest ta forma, tylko chodzi o to, że oni jako ostatni ją włączyli. Więc idąc podstawową logiką, kto ostatni się transformuje, ten jest najsilniejszy. Niestety Gohan już został prześcignięty przez ojca i Vegetę, więc tym razem to Goku i Vegeta właśnie przejmują pałeczkę w tej walce. No i wygląda na to, że Goku jako pierwszy przelewa krew w tej drugiej rundzie, no może niekoniecznie krew, ale trafia czysto Naza prosto w twarz, ten prawdopodobnie jest zdziwiony. Vegeta doskakuje i uderza, patrzcie, to wygląda tak, jakby kopnął go w ten sam sposób, co Android 18 kopnął go w bok w Android Saze, kiedy złamał mu rękę. Android 18 kopnął Vegetę w bardzo podobny sposób, co teraz Vegeta kopie Naza. Nie ma tutaj oczywiście jakiegoś celowego nawiązania, ale wygląda to podobnie i widać, że te ciosy już Naza bolą. Niekoniecznie może ranią, ale na pewno bolą. No dobrze, zobaczmy, jak ta walka się potoczy. Wygląda na to, że tutaj nasi bohaterowie nie mają zamiaru mimo wszystko walczyć 1 na 1. Mimo tego, że mają nowe formy, rzucają się dokładnie, rzucają się w stronę Naza wspólnie, mimo tego, że wygląda na to, że sam Goku też był w stanie zranić Naza tym pierwszym ciosem i sam Vegeta potem był w stanie zadać ból Nazowi tym kopnięciem. Mogliby walczyć pojedynczo, ale wygląda na to, że łączą tutaj siły. No i mamy tutaj takie niestandardowe trochę ale biorąc pod uwagę, że widzimy te gwiazdki, no może to nie jest klasyczne natomiast no, jest to klasyczne dla Young Gigiego pokazanie walki. Zobaczymy może tutaj. Nie, no zobaczcie, no mamy kolejny kadr, w którym nasi bohaterowie są pokazani, okej, dobra, jak mówią przynajmniej i widzimy kadry, w których widzimy te gwiazdki symbolizujące uderzenia, ja z czystym sercem, już jako doświadczony amator czytania Young Gigiowych mang, jestem w stanie stwierdzić, że
że to o to chodziło autorowi, że to autor miał na myśli. Także zbliżamy, chociaż do wymiany ciosów to byłoby potrzebne, żeby Nas się tutaj wziął za siebie, także teraz muszę kibicować Nasowi. Nas, weź się za siebie, bo musimy tutaj jakąś wymianę ciosów zobaczyć. Pierwsza krew przelana. Nas w końcu otrzymuje cios, który sprawia, że wypluwa krew z ust. Te ciosy Goku i Vegety lądujące na korpusie Nasa są na tyle ciężkie, że widzimy, że szala zwycięstwa zaczyna się przechylać w stronę naszych bohaterów i mamy tutaj nawiązanie do filmu z Brolim, kiedy Goku i Vegeta wypuszczali wspólny Galik Kamehameha, oczywiście Kamehameha i Galik Gun, ale tak sobie to połączyłem. Nie ma tutaj niestety nawiązania do sagi z Brolim, ale mamy nawiązanie. Wiecie, co można byłoby zrobić? Nawiązanie po prostu do jakiegoś oficjalnego medium można byłoby tutaj wrzucić. Bo jeśli mamy nawiązanie do filmu z Brolim, mamy być może nawiązanie do sagi androidów z tym kopnięciem, no ja to tak widziałem, może nie do końca, ale można było to tak naciągnąć, to boli mnie potem dupka, że mamy w bingo nawiązanie do nie tej sagi co trzeba. No ale okej, pięknie to wygląda. Goku i Vegeta w ostatecznych formach przygotowują te ataki, no i wygląda na to... Ej, czekajcie. Chwilę, moment. To w pewnym sensie jest full page Kamehameha, bo Goku na pełnej stronie wypuszcza Kamehameha. Co prawda jest tam też Vegeta, no ale to nie jest inny atak. O kurwa. Widzicie? Goku przygotowuje Kame... Aha, czekajcie, on nie wystrzelił Kamehameha, on wystrzelił Kameha. Dobra. Full page Kamehameha. Nie jest powiedziane, że Goku musi być sam. Na pełnej stronie widzimy wystrzelone Kamehameha. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej bingo. Nie jest to zaklinanie ani naciąganie rzeczywistości. Jaka jest manga, każdy widzi. Ten atak leci w stronę Nasa. Ten wygląda na to, że ma zamiar go albo powstrzymać, albo wystrzelić kontrę. A ja liczę na to drugie, bo to by sugerowało, że zobaczymy jeszcze w tym rozdziale Beam Struggle. Nie, niestety Gohan, ja już o Gohanie myślę o Indyko Niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Niestety Gohana w tej mandze już nie ma, on tam tylko włączył nową formę i był ważny przez 1,5 rozdziału. Nas blokuje ten cios, ale na jego twarzy znowu widnieje pewny siebie uśmiech, albo taki szaleńczy uśmiech. Być może Nas ma trudności, ale te trudności sprawiają mu dodatkową frajdę, bo pamiętamy, jaką zasadą tak naprawdę kierują się ci Saiyanie. Im trudniej, im krwawiej, im brutalniej, tym lepiej. Nasi bohaterowie walczą tutaj o obronę ziemi, o obronę rodzin, o obronę wszechświata, a Nas chce się tylko i wyłącznie dobrze bawić, więc nawet jeśli on nie jest w stanie przezwyciężyć tego ataku, to pewnie na jego twarzy będziemy jeszcze nie raz oglądać ten przerażający, przeraźliwy, szaleńczy uśmiech. Chociaż mam wrażenie, że na tej twarzy, tutaj na górze u was widocznej, jest też pewna domieszka pewności siebie. Ten taki podniesiony jeden kącik ust sugeruje, że tam może jeszcze skrywać się jakaś moc, która pozwoli Nasowi przezwyciężyć te ataki Goku i Vegety, którzy wypruwają z siebie ostatnie żyły, ostatnie poty i żyły i tak dalej, w ogóle wypruwają z siebie ostatnie siły. Ale Nas jest trafiony tym atakiem, przytłoczony, wykrzykuje 3 wykrzykniki, jakby nie spodziewał się tego, że ten atak będzie tak silny, jakby Goku i Vegeta jeszcze mieli jakieś zapasy sił w sobie. Nie mówcie, że zostanie on zniszczony, pękający napis, wybuch w powietrzu, a może i nawet nie w powietrzu, bo widzimy jakieś kawałki skał lecące z wielkim impetem. Być może zobaczymy jeszcze krater. Nie, ten wybuch był w powietrzu. To dlaczego? Kurwa, no zobaczcie, ile tych wybuchów w powietrzu. No piękne one są. No naprawdę, gdybym mógł zaznaczyć to okienko 10 razy, albo nie na zielono, tylko na żółto, pomarańczowo i czerwono, żeby zaznaczyć, że tego było więcej, to zrobiłbym to z wielką przyjemnością. Nie ma tutaj jakiegoś nawiązania, kurde, no do kogo tutaj może być nawiązanie? Nasi bohaterowie, no to nie wiem, do Kid Buu to jest w sumie takie nawiązanie, tylko że tam nie było Genki, tam była Genki Dama. No, nie widzę tutaj żadnego celowego nawiązania. Tak czy siak, Gohan zakrywa oczy, nawet Grippy zakrywa oczy. Widzimy po raz kolejny, ten 2 razy już nawet, wybuch w powietrzu. Nasi bohaterowie dyszą. Czy udało się? Grippy coś tam jęczy pod nosem. Niemożliwe. Aha, przeżył. Przeżył. Uśmiecha się dalej. On nie ma na niego mocnych. O, Young Gigi. Young Gigi jest mistrzem budowania napięcia. Po prostu wiecie, pompowania balonika i ten balonik nawet nie pęka. Ten balonik po prostu ma taką malutką dziurkę, przez którą powietrze po prostu wysysa. Tam nie ma jakiegoś dużego jebnięcia.
Nigdy nie ma jakiegoś dużego jęcia, jakiegoś spuszczenia napięcia. To napięcie jest zbudowane i chwilę później stopniowo opada, że nawet nie możemy się zawieść. To jest zabawne, że Nas stoi niewzruszony cały czas z tym samym wyrazem twarzy. No ale okej, wszyscy znamy Yang Jijiego, więc wiemy w jaki sposób on pisze swoje mangi. Można się było tego domyślić. Tak się teraz zastanawiam, że w sumie nie było jeszcze ciszy, nie było hech i nie było sytuacji przeze mnie przewidzianej. W sumie to było dość łatwe do przewidzenia, ale no cóż, nie postarałem się. Stoi, nie opada. Jak to można byłoby zacytować tutaj klasyk polskiej gastronomii. Nasi bohaterowie, nie wiem czy mają jeszcze jakieś asy w rękawie. Goku się tutaj widzę, że uśmiecha, ale przejdźmy po kolei. Nas się jakby zaczął dziwić, jakby jego ręce zaczęły się trząść. Ten atak naprawdę uderzył mnie bardzo mocno. Faktycznie to może być dobra zabawa. Czyli jeszcze rozpatrujemy to w kategoriach zabawy, no dobrze. Gohan, co ty... Nie, ja kurwa nie wierzę w to, co Gohan mówi. Nie wierzę w to, co Gohan mówi. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Przyjął bezpośrednie uderzenie od ojca i innych. I przyjął tylko tak mało damage'a? Jakich kurwa innych? Przecież tam był Goku i Vegeta. Nikt inny nie atakował przed chwilą Naza. Czy tam były jakieś kurwa krasnoludki, które jeszcze pomagały? Goku i inni. Ja to interpretuję jako opierdalanie kolby Goku. Może nie przez Gohana, chociaż może trochę, ale przez autora. To jest niesamowite. Od ojca i innych. Jakich innych? Jakich kurwa innych? O wow, to niesamowite. Ci nowi Saiyanie też wyglądają smakowicie. Dobra, Grippy, już jesteś naprawdę... Jesteś creepy, tak się powinnaś nazywać, a nie Grippy. Haha, jesteś naprawdę niesamowity. Trzęsę się z podekscytowania, mówi Goku. No rzecz jasna, on się też trzęsie z podekscytowania. A Vegeta tam będzie marudził, tak? Vegeta będzie marudził. Nie, burmuszy się. No dobrze. Myślę, że to czas, żebym pokazał, co naprawdę jestem w stanie zrobić, mówi Nas. Haha, tak jest, czekamy na to, mówi Goku. Teraz zobaczymy jego prawdziwą moc. Myśli sobie Vegeta. Nas zaczyna się w końcu wzmacniać. Wygląda na to, że ta walka w ogóle się jeszcze nie skończy, bo powiem wam, że przez chwilę przeszła mi przez głowę myśl, że może ta walka się skończy. Że zobaczyliśmy nowe formy, Goku i Vegeta współpracują i w takim najbardziej klisze stylu tam ta saga się zakończy. Ale było tam mówione, że Nas dopiero się rozkręca. Nie mieliśmy takiego ewidentnego momentu, w którym Nas jest przerażony. No nie? On tylko przez chwilę zaciskał zęby, coś tam otrzymał jakieś obrażenia, ale to jeszcze jest za mało, żeby Naza skreślać. Ten się zaczyna wzmacniać. Niesamowite. Nigdy bym nie pomyślał, że pójdzie tak daleko, mówi Vegeta. Co za przytłaczająca ki, mówi Gohan, który cały czas jest w Super Saiyanie 6, żeby nam widzom przypominać, co mogliśmy oglądać, ale czego nie oglądamy. Więc to jest prawdziwy, legendarny Super Saiyanin. Nie mówcie mi, że on się przetransformuje. Kiedyś w Bingo było takie oczko, 2 albo więcej nowe transformacje, albo więcej niż 2. Mieliśmy już Vegetę i Goku, to się liczy jako 2 osoby, więc jeśli teraz Nas włączy jakąś kolejną wersję tego Super Saiyanina... Nie, chyba nie, po prostu odpala jakąś większą ki. Po prostu wokół jego ciała zaczyna się pojawiać przerażająca czarna aura. Oczywiście prawdopodobnie w wersji kolorystycznej byłaby nieco inna, ale Yang Jiji przedstawia nam to w taki sposób, że jest to mroczna siła, bardzo, bardzo potężna. Goku już nie ma tego naiwnego uśmieszku, który wcześniej zaznaczyłem w Bingo, przyjmuje pozycję bojową. No dobrze, zabawmy się, mówi Nas, który, zobaczmy co zrobi. A oczywiście, że rusza w stronę Goku. Vegeta dosłownie będzie jak... Przypomina mi to pewną sytuację, która ostatnio latała po internecie z takiego spotkania polityków w Kijowie. Tam też było tak, że... Nie chcę tutaj mówić po nazwiskach, ale kto wie, ten wie. Była grupka polityków, przywódców państw, którzy sobie stali i gadali. I był też jeden taki polityk od nas, który tam... Ja też tu jestem. Ja też tu coś... halo, podaj mi rękę, bo kamera tam patrzy w kamerę. I Vegeta też tam tak stoi i mówi... Jusza! Próbuje zwrócić na siebie uwagę. Nas doskoczył w stronę Goku. Liczę na wymianę ciosów w bańce. O, ruszają w jego stronę. Dobrze, to jednak zwracam honor. Vegeta jest poirytowany tutaj też. Robi sobie pod nosem. Gohan też się włącza do tej walki. No ale ciosy Gohana i Vegety niestety nie robią na Nazie żadnego wrażenia. Jeden jest uniknięty, drugi jest zablokowany. No i mamy znowu
wymianę ciosów. Gohan doskakuje tutaj nawet bez pytania. Fajnie, naprawdę fajnie. To łaskotanie. To jest najbardziej zabawne. Nigdy się tak dobrze nie bawiłem. Czym on do cholery jest? Nawet nasza trójka nie jest w stanie go przytłoczyć, myśli sobie Gohan. Beam Struggle, Full Page Kamehameha, no nie wiem, zróbcie cokolwiek, no. Nie wiem, no. Zapytajcie El Kaioshina, może sobie coś przypomni. O, oczywiście, Czekajcie, kurwa. No nie, no, przepraszam was. Przeanalizujmy to na spokojnie. Nasi bohaterowie walczą z Nazem. Cała trójka nie może sobie z nim poradzić. Gohan myśli, że nie jest w stanie nawet go przytłoczyć. Po czym Goku po prostu uderza go w twarz. Dla mnie to jest po prostu kwintesencja Goku to geniusz, reszta to patałachy. Aczkolwiek nie pod kątem jakiegoś pomyślunku, tylko że no można byłoby to podciągnąć pod opierdzielanie kolby Goku, ale no Goku to geniusz, reszta to patała. No mam wrażenie, że tak jest, że Goku sobie tutaj radzi najlepiej, a reszta to są totalne patałachy. Nic tutaj się nie dzieje. O, patrzcie! Vegeta, no kurwa mać, no! Vegeta próbuje uderzyć Naza, który jest odrzucony świeżo po uderzeniu Goku, ale Naz się teleportuje i zdziela Vegetę. Czyli Vegeta może, Goku może, a Vegeta nie. O, jeszcze Gohan otrzymuje cios, tak po prostu dla jaj. No nie, no to jest naprawdę kwintesencja tej kratki. Naprawdę, Nie, no nie wierzę, że krateru i ciszy nie ma. Czekajcie, może jeszcze hech. Jeszcze hech i możemy mieć bingo po ukosie. Błagam. Może gdzieś ominąłem hech. Może nie było gdzieś przetłumaczone. Jeszcze chwilę zostało. O! Ej, mamy nawiązanie do sagi... To jest atak, którym Goku zaatakował Jace'a i Bartera. To jest nawiązanie do sagi Namek. Czekajcie, jest taki atak, muszę zobaczyć nazwę w dokanie, bo jest taka karta Goku, która ma ten atak. Planet Namek Saga. Patrzcie. Chyba ten to jest ten Goku. Patrzcie. To jest ten Goku, widzicie? To jest ten atak. Mamy tę grafikę. A więc, moi drodzy, mam już dowód, przedstawiłem wam dowód na to, że to, co tutaj widzimy, to jest nawiązanie do sagi. Mamy bingo! Mamy, kurwa, bingo! Full Page Kamehameha było. Pękający napis nie raz. Fabuła pisana na kolanie, przepraszam. To jest obowiązek przy mangach Janjiego. Vegeta dostaje w pierdol nie raz. Uwaga! Pierwszy raz zobaczymy tę drobną animację. To jest historyczny moment. Jest dzisiaj 16 maja, nie wiem kiedy to widzicie. Uwaga! Ha? Nie ma drobnej animacji? O! Jest! Bingo! Jest nawet napis! I Vegeta jeszcze tańczy! Dobra, Young Gigi, pokaż, że potrafisz coś więcej narysować, bo tak naprawdę rysujesz pięknie. Twoje modele postaci są genialnie, ale narysuj, kochanie, coś innego. Adacho Prorok. To jest cytat ze mnie? I 7 smoczych główien! I ten Vegeta tańczący. Mamy bingo! Nie wierzę! Mamy bingo w końcu, po tylu latach czytania mang Young Gigiego. To jest niesamowity moment. Wypisujcie miasta w komentarzach, wypisujcie daty, jaki jest u was dzień tygodnia, jaka jest wasza godzina. To jest historyczny moment, bądźmy wszyscy razem w tym miejscu. Dobra, czy jak to wyłączę, to się zresetuje? Mam nadzieję, że nie. Ależ to było tak wyrafinowane nawiązanie do sagi Namek. To nie było... pojawienie się za plecami jeszcze, kolejne 3 wykrzykniki. Naz uderza Goku w kark i Goku traci przytomność? Okej, to teraz Goku nieźle dostał. Kakarot! Goku traci formę. Legendarny Super Saiyanin, dzierżący przytłaczającą moc. Czy jest to możliwe, że nawet Goku i inni... A w zasadzie, że nawet Goku i innych Nie, no kurwa, to już jest jakaś przesada. Najnowsza ewolucja Goku i innych. Nie może nawet dotknąć Naza?
Okej. Czy na ostatnim? Nie. To jest koniec. To jest koniec tego rozdziału. Goków... O, jeszcze przynajmniej na końcu Goku dostał manto. Nie spodziewałem się. No to jeszcze dla jaj możemy zaznaczyć krater, bo Goku tutaj leży w porozwalonych skałach, więc jest to drobny krater. I nieźle. Goku dostał... Muszę ochłonąć. Mamy bingo, niesamowite. Ale ta saga jeszcze się nie kończy w takim razie. No cóż, dziękuję wam za oglądanie. Tak jak powiedziałem, cieszmy się z tego momentu. Cieszmy się, bo zobaczcie, jak dużo się tutaj kratek udało wypełnić. Ile tutaj wyszło? 7? 16 kratek zapełnionych na 25. To jest chyba jakiś rekord. Byłbym wściekły, gdyby się okazało, że mamy 16 kratek, a nie ma bingo. Także tyle. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. YoungGG jest w stanie naprawdę zapewnić mi taką rozrywkę. Mam nadzieję, że wam też, której nie jest w stanie zapewnić mi nikt inny. Warto czekać raz na pół roku, żeby sobie tego młodego dziadka wstrzyknąć prosto w żyły. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.